Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. 3 dni temu wjechałem lewym przednim kołem w tą oto tutaj dziurę, której nie było widać, ponieważ osłonięta była śniegiem. Była biała, równa droga, ale niestety udało mi się wjechać lewym przednim kołem i uszkodzić łożysko. Łożysko zaczęło głośno huczeć podczas jazdy, tak więc szybciutko do sklepu kupiłem nową piastę z łożyskiem, dodatkowo metalową osłonę tarczy hamulcowej i taki komplet dzisiaj sobie wymienimy. Tak więc zdejmujemy dekielek z naszej felgi, luzujemy 4 śruby koła i w tym momencie będziemy mogli unieść nasz samochód i zabezpieczyć. To jest bardzo istotne. Pamiętajcie o tym, żeby samochód nie stał na podnośniku stricte, tylko był właśnie zabezpieczony, na przykład jakieś kobyłki, grube, drewniane kloce. No dobra, możemy w tym momencie odkręcić wszystkie 4 śruby i zdjąć nasze koło. Co będziemy musieli na samym początku zrobić? Będziemy musieli ten dekielek metalowy tutaj zdemontować. Nie bójcie się, można go uszkodzić, bo w komplecie z naszą piastą mamy nówkę sztukę, więc tą nówkę sztukę będziemy potem zakładać. Tak więc w tym momencie zdejmujemy jeszcze zawleczkę, mamy też nówkę sztukę z piastą, wyjmujemy ją i od tego momentu będziemy mogli odkręcić sobie naszą nakrętkę koronkową. Wkładamy wkrętak w tarczę hamulcową i za pomocą stałego klucza odkręcamy nakrętkę koronkową. Być może będzie potrzebna dłuższa przedłużka, ponieważ ta nakrętka jest mocno dokręcona momentem około 100-110 Nm. No dobra, na samym początku tutaj pracy przekręćmy sobie zwrotnicę w prawo, wyjmijmy plastikowe koreczki zatykające tutaj nasze prowadniki zacisku pływającego. Wykręcamy za pomocą stałego klucza imbusowego z przedłużką 7 mm nasze prowadniki, one będą brudne, tak więc musimy je oczyścić, żeby była równa powierzchnia. Jak będą, że tak powiem, takie wyżery w metalu, to w takim wypadku trzeba byłoby je wymienić, ponieważ zacisk może już niepoprawnie działać. Wysuwamy wsówkę metalową, która trzyma nasz przewód hamulcowy, wysuwamy przewód hamulcowy i od tego momentu będzie on luźny. To jest bardzo istotne podczas całej pracy. Wysuwamy wtyczkę z czujnika ABS-u, podważamy wkrętakiem nasz zacisk hamulcowy i za pomocą trytytki, druta czy czegokolwiek będziemy musieli go przywiesić sobie tutaj, na przykład na naszej sprężynie. To jest bardzo istotne. Jeżeli będzie to wszystko wisieć, będzie odizolowane, to nie uszkodzimy przewodu hamulcowego, a o niego właśnie tutaj najbardziej chodzi, żeby go nie uszkodzić. Ten czarny przewód po lewej stronie gumowy, on ma być na kompletnym luzie. No dobra, zabieramy się za czynność. Wbijamy delikatnie sobie tutaj półoś i wysuwamy tą tutaj grubą podkładkę. Odkręcamy śrubę ustalającą stożkową z naszej tarczy hamulcowej i pamiętajcie, żeby delikatnie wbić nasz bit, tak żeby ta śruba bez problemu się odkręciła i tarczę zdejmujemy. Możemy teraz zająć się odkręceniem 3 śrub od tyłu, tak więc jeżeli chcemy, to możemy tą półoś sobie głębiej wbić do środka, delikatnie przekręcić naszą zwrotnicę i łatwiej będzie odkręcić te 3 śruby tutaj za pomocą nasadki. Nie musimy ich wyjmować teraz, wyjmiemy sobie je później. I jak widzicie, już mamy tutaj naszą piastę razem ze starą osłoną, jak widzicie mocno skorodowaną na zewnątrz. Będziemy mogli już teraz bez problemu wymienić sobie piastę i osłonę, ale pamiętajcie o jednej bardzo istotnej rzeczy. Oczyśćmy wszystko bardzo dokładnie tutaj, oczyśćmy papierem ściernym, zmywaczem do hamulców, może być jakiś odrdzewiacz, tylko żeby to było wszystko obojętne dla gumy, ponieważ mamy tam osłonę przegubu, jak widzicie, na tej naszej tutaj półośce, tak więc warto, żeby to wszystko było tutaj bezpieczne, żebyśmy czegoś przy okazji nie oczyścili. Tutaj prowadnice hamulca, naszych klocków też warto sobie oczyścić, wyrównać, tak więc normalna rzecz. Czyścimy wszystko i możemy montować tak naprawdę naszą nowiutką piastę razem z osłoną. Wszystko będzie idealnie tutaj pasować. Pamiętajcie, aby porównać ewentualnie, jeżeli zapomnieliście, z drugim kołem, jak ta osłona jest wsadzona, ponieważ jest możliwość wsadzenia jej tak naprawdę jakby na odwrót i nie powinno się tego robić, tak więc zwróćmy uwagę, jak mamy to zrobione po drugiej stronie, albo zapamiętajmy, jak zdejmowaliśmy. No dobra, 3 nowe śruby włóżmy sobie od tyłu, załóżmy sobie teraz nową osłonę, tutaj tą naklejkę sobie zdejmiemy, nowa osłona, jak widać, znacznie lepiej wygląda i zakładamy naszą nową piastę. Tutaj musimy zwrócić szczególną uwagę, przeciągając ten kabelek od czujnika ABS-u z naszej piasty, żeby go nie uszkodzić, więc wszystko robimy delikatnie, powoli. Jeżeli go uszkodzimy, no to możemy po nową piastę jechać, tak więc szkoda naszego czasu. Wkładamy wszystko delikatnie, wsuwamy i dokręcamy palcami nasze śruby, tak żeby już to chwycić. Następnie kręcimy grzechotką, dokręcamy i skorzystamy tutaj z klucza dynamometrycznego, jeżeli oczywiście posiadamy, aby dokręcić
piastę do zwrotnicy momentem 90 Nm, następnie 30 stopni, następnie 15. Można też ustawić 100 Nm, każdą śrubę dokręcić i następnie jeszcze raz skontrolować i będzie też bardzo dobrze. Dobra, co teraz jeszcze nam tutaj pozostaje? Oczyśćmy sobie tą podkładkę, włóżmy ją na miejsce, następnie zawleczkę. Będziemy tu musieli wykorzystać nową do zablokowania naszej nakrętki koronkowej, więc ją sobie tutaj wkręcamy ręką, następnie kluczem. Newtonometr ustawiamy, w zasadzie klucz dynamometryczny na około 100-110 Nm. Ja tak ustawiam i wszystko bardzo dobrze się potem trzyma. Następnie za pomocą zawleczki zablokujemy, tak więc ta nakrętka nam się po prostu nigdy tutaj nie odkręci. No dobra, to jest bardzo istotna rzecz, żeby to dokręcić mocno i żeby nie przesadzić, ale też żeby nie było słabiej niż te 100 Nm. Tak więc jak widzicie, wszystko tutaj bez problemu się wykonuje. Zaginamy końcówkę naszej zawleczki i od tego momentu będziemy mogli ten taki dekielek, kapselek założyć nówkę sztukę. Delikatnie młotkiem plastikowym, gumowym tutaj wbijamy, nie stosujemy żadnych młotków takich tradycyjnych, żeby nie uszkodzić łożyska w naszej nowej piaście. To jest bardzo istotna rzecz, tak więc dbajmy o to. No dobra, zakładamy sobie tutaj gniazdo z naszej piasty do otworu i wkładamy oczywiście wtyczkę. No dobra, co nam pozostaje teraz? Pozostaje nam oczyścić tarczę hamulcową nie tylko zmywaczem do tarczy, ale z jednej i z drugiej strony oczywiście, ale papierem ściernym drobnym oczyśćmy powierzchnię styku z felgą i styku z piastą, żeby to wszystko było równiutkie, czyściutkie, żeby nie było żadnych korozji. To jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli będziemy mieli wszystko oczyszczone, możemy nałożyć na piastę, chociaż najpierw piastę też jeszcze delikatnie spsikajmy środkiem oczyszczającym, na przykład bol, tak żeby była czysta, żeby tam tego tłuszczu konserwacyjnego, takiego zabezpieczenia, oliwy takiej maszynowej nie było, bo zawsze na piaście, na tej powierzchni jest tam trochę smaru, trochę oliwy, tak więc musimy to oczyścić też, żeby to było tłuszczone i powierzchnia styku, żeby była idealna. Nakładamy naszą śrubę stożkową, śrubę ustalającą, dokręcamy nie za mocno, dokręcamy i nasza piasta już się będzie trzymać. Teraz za pomocą środka zabezpieczającego gwinty dokręcamy nasze prowadniki. Mogą być kompletnie suche, ewentualnie możemy zastosować na przykład Smar TRW, Liquimoli, czy też na przykład ATE do właśnie tych tutaj prowadników, które są, ten Smar jest obojętny dla gumy, dla tej osłony kurzowej, która tutaj ma miejsce. Ale można też na sucho włożyć, ponieważ nawet na sucho będzie to perfekcyjnie działało. Najgorzej jest wsadzić tam jakikolwiek inny Smar, który nie powinien mieć miejsca, bo może uszkodzić tą gumę, która spęcznieje i nasz zacisk pływający nie będzie poprawnie działał. Zakładamy tutaj drut z powrotem na miejsce, żeby cały zacisk trzymał się perfekcyjnie. Oczyszczamy ostatecznie naszą tarczę hamulcową i tak naprawdę jesteśmy gotowi. W tym momencie mamy wszystko zrobione, dokonaliśmy wszystkich niezbędnych czynności, więc teraz możemy założyć koło, dokręcić. Tą felgę od wewnątrz też warto delikatnie przeczyścić. Dokręcamy śruby, oczywiście kluczem dynamometrycznym 110 Nm. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda, chociaż już jeden jest na kanale, no ale skoro taka była sytuacja, to myślę, że przyda się jeszcze jeden może komuś akurat. Z mojej strony to tyle. Uważajcie na dziury jadąc oczywiście samochodem. Cześć!